Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co mogę już zebrać z mojego ogródka na początku czerwca. Dzisiaj mamy dokładnie 7 czerwiec i muszę niektóre plony zebrać z moich malutkich grządek, ponieważ muszę wysadzać nowe rośliny, które czekają już na to, żebym znalazła dla nich troszeczkę miejsca. Ale nie samą pracą w ogródku człowiek żyje i dzisiaj taki malutki urywek tego, co zrobiliśmy w tygodniu, kiedy dzieci miały Howarda wolne ze szkoły. Robiliśmy to po raz pierwszy i tutaj jedną z rzeczą właśnie odebrałam, słuchajcie, i sama buzia mi się śmieje. Pojechaliśmy malować sobie porcelanę, która została wypalona i to był mój pierwszy taki wytwór w sumie w życiu. Pomalowałam sobie kureczkę, która ma tutaj otwór i tu na pewno będzie jakaś roślinka rosła, także jestem zadowolona z tego bardzo. Dzieci, mam nadzieję, też będą zadowolone jutro, jak dostaną te produkty, które malowały. Spędziliśmy super czas i nastąpił czas, w którym ja muszę popracować w ogródku. Także zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka, co na początku czerwca można zebrać z malutkiego ogródka. A przypominam, że ja mieszkam w Anglii, w hrabstwie Kent. Pogoda jest troszeczkę inna niż w Polsce i już niektóre plony mogę zebrać szybciej niż Wy, ale Wy też się doczekacie. Także miłego oglądania. To jest cebula ozima, którą sadziłam na jesieni, tak późnej jesieni zeszłego roku i ta cebula się zbyt dobrze nie przechowuje, a ponieważ w moim malutkim ogródku znajduje się tylko 7 grządek, to ja potrzebuję miejsce na kolejne warzywa i tym razem będą to warzywa dyniowate, dlatego jak zauważyłam, że ta cebula mi się pokłada, to ja tą cebulę dzisiaj w większości, nie wszystko, ale w większości tutaj, żeby sobie zrobić miejsce, zbiorę i pokażę Wam, co ja robię z cebulą, którą zużyję w najbliższym czasie. I potrzebuję dosłownie może tutaj 3 rządki wyrwać tej cebuli. U nas całą noc padało, także ślimaki widzę wyszły na żer, ale żeby znajdowały się na cebuli, to trochę głupio. Także cebulka jest różnej wielkości. Zważymy tą największą do konkursu, który organizowany jest przez Dziki. Zobaczymy, czy akurat ta, którą dzisiaj wyrwę, będzie tą decydującą. A walczę też z czasem, bo za chwileczkę ma znowu padać, co mnie bardzo cieszy, bo ziemia jest naprawdę sucha. Nie patrzę, czy cebulka jest mniejsza, czy większa, po prostu potrzebuję te 3 rządki wyrwać. Dobrze, chodźmy zobaczyć, co jeszcze możemy zerwać dzisiaj z ogródka. Wyrwę sobie największe stronki bobu, jako takiego pierwszego zbioru. Patrzę, gdzie są grubsze te stronki, tak żebym miała, no oczywiście te dolne będą te najgrubsze, żebym miała jakiś groch bobowy do zjedzenia. Jeszcze potrzebuję chwilę czasu, ale naprawdę mam ogromną ochotę na to, żeby sobie zjeść troszeczkę bobu dzisiaj. Może sprawdźmy chociaż jeden. No śliczne są. Także będziemy mieć porcję bobu. A w tych zakamarkach, gdzie rozsiał się słonecznik, rośnie piękna malwa. Mam troszkę groszku, który wysadzałam na wiosnę i nie miałam powodzenia. Bardzo mało tego groszku wschodziło i ten groszek zostawiłam tak samemu sobie. Ale zauważyłam wczoraj, że są stronki, także sobie tutaj w jakiś sposób dojdę do tego groszku i chociaż tych parę stronków groszku zerwę dzisiaj i sobie go wyłuskam. Także tyle, ile urosło. Jeszcze troszkę kwitnie, także mam nadzieję, że nawet jeżeli będzie garsteczka, to z takiego małego ogródka, słuchajcie, nawet garsteczka cieszy każdego warzywka. I mnie też dzisiaj właśnie, wczoraj mnie ucieszyło to, że zobaczyłam, że są stronki do zebrania. Oprócz tego, że mam tutaj dosłownie kilka sztuk tego groszku, który się zachował, to jeszcze mam ten groszek, nie wiem, czy mnie widać, to jeszcze ten groszek mam tam przy Mauzerach, czyli z przodu ogrodu, przy ostatniej takiej największej grządce. Także tu mam dosłownie
garstkę groszku. Taki widok na kolejną grządkę. I tu w tych czeluściach też jest troszkę groszku do zebrania. Myślałam, że będzie podobnie, bo przecież sadziłam w tym samym czasie, ale w zależności od tego, w którym zakamarku jest ten groszek posadzony, to inaczej dojrzewa. Ten jest za cieniutki, także tego zrywać nie będę. A jak jestem tutaj, to co tu można? Pięknie ziemniaki rosną, marchewka pięknie rośnie. Wysadziłam też jarmuż, 5 sztuk jarmużu. Jak jestem przy selerze, to staram się go odkopać, żeby odkopać troszeczkę ten korzeń, tą bulwę, która może być, bo jak padało, to przygniotło tutaj troszkę ziemią, a seler korzeniowy lubi, jak ten korzeń jest odsłonięty. Przy okazji tutaj mogę sobie narwać lubczyku. W tych zakamarkach lubczyk. Wszystko jest mokre od porannego deszczu, w sumie nawet i ulewy, ale lubczyk się przyda. Wyrywam wszystkie liście, jakie mogę znaleźć aktualnie i mamy garść lubczyku. Skoro zebrałam lubczyk, to zbiorę sobie więcej ziół, ponieważ wezmę sobie ten lubczyk do suszenia. Tu niestety mam zielsko, także najpierw, zanim będę obcinała, to usunę ten taki powój. I zaczynamy od oregano. Porządne ścinanie oregano do miski. To, że jest mokre, to nie szkodzi, bo ja i tak opłukuję. Suszę ręcznikiem papierowym i dopiero daję na suszarkę. Obcinam tak, żeby te zielone gałązki obciąć. Jak widzę, że są kwiatki jakieś, to podcinam też kwiatki. Ale akurat tego zioła nie boję się obcinać prawie tuż przy ziemi. Tam, gdzie są te mięciutkie gałązeczki. Tutaj możecie zauważyć, dałam szałwi zakwitnąć. Zauważyłam, że uwielbiają tą szałwię kwiaty owady, a ponieważ potrzebne mi są owady zapylające do ogródka, a ja już szałwi mam wysuszony cały słoik, to stwierdziłam, że kwiatki też będą ładnie wyglądały. Szałwię w przyszłym roku mogę ponownie wysuszyć. Powiedzcie mi, co to jest za zielsko. Ono tak rośnie, taki powój, wszędzie w ogrodzie się pcha i nie mogę się tego wyplemić w ogóle. Staram się każdy korzonek przy przekopywaniu wyrwać, ale jak już jest coś na miejscu stałym, tak jak właśnie moje zioła, to ciężko jest. No i oregano jest, a tutaj z kolei jest taragon i też go sobie dzisiaj obetnę. Och, jak pięknie pachnie. Ale już ma twarde gałązki, także dosyć będę próbowała oberwać listki. Taka garść taragonu. Do kompletu jeszcze sobie zetnę moją pietruszkę naciową. Już chyba pokazywałam Wam w poprzednim jednym z filmów, że ścinałam już tą pietruszkę i powiem Wam, że ja ją ścięłam prawie do zera i ona pięknie urosła. Także kolejna porcja pietruchy będzie. Ponieważ już część suszyłam, to tą pietruszkę teraz sobie zamrożę. Widzę, że jedna pietruszka tutaj przemarzła, bo idzie w kwiat. Nie wiem, czy uda się uratować, to na razie odrzucam. Jeżeli pójdzie w kwiat, to już raczej liści porządnych z tego nie będzie. I przymarzła też, bo ma żółte te liście. Kurczę, potrzebuję michy. Obcinam, tak jak widzicie, porządnie. Każdy liść na wagę złota. Nie wiadomo, kiedy wejdą w nie jakieś owady i nie stracimy tej uprawy. Także póki jest, to jest. A tu fasolka Blauhilda mi się wkręca w siatkę zamiast iść na podpory. Muszę przyjść ze sznurkiem. Pietrucha naciowa, pamiętajcie, to nie jest pietruszka korzeniowa, to jest pietruszka naciowa. I chyba mi tyle wystarczy w tym roku. Mamy czerwiec, ja już mam ususzony cały słoik. No może będę suszyła jeszcze w sumie, bo my dużo ziół takich suszonych do wszystkiego dodajemy. A na mrożoną to na pewno mi tyle wystarczy. Ogórki
wysiawałam w sumie, a po 3 nasionka, ale nie wszystkie 3 wzeszły. Są bardzo mizerne. Co będzie, to będzie. O, truskaweczki do zbioru. Zaraz zbieramy truskawki. Potrzebne mi jest miejsce. Sprawdzam, jak wyrósł mi czosnek i powiem Wam, że ten najgrubszy, no, robi wrażenie. Spójrzcie na to cudo. Przecież to jest wspaniały czosnek. No, jestem zadowolona. Bardzo. Piękny. No, mamo, dziękuję Ci bardzo. Są mniejsze i większe, ale ten, co teraz wcześniej wykopałam, no to robi wrażenie. Te pewnie będą mniejsze, bo mają mniejsze też gałązeczki. I w taki sposób zrobię sobie miejscówki fajne na kolejne nasadzenia. Są też i niewypały. Taki niewypał będzie pierwszy do przeróbki. Number 4 I have. No i tak, kochani, mam zebrane moje plony. Mam zrobioną kawkę, żeby sobie umilić przebieranie tego wszystkiego. Truskawek za dużo nie było, ale zawsze troszkę. I myślę, że sobie najpierw zrobimy tak, że ja sobie ten czosnek mój piękny wezmę, obetnę. Tu mam wiaderko i założę sobie rękawiczki, mimo tego, że ręce są już brudne. U mnie dzisiaj to jest 7 czerwiec, także to są moje plony na 7 czerwca 2025. Bardzo mnie to cieszy. Pogoda jest w kratkę, akurat teraz wyszło słoneczko, a przed chwilą padało. Trudno, gdzieś tu mam moje cążki i zacznę sobie od czosnku, tylko że przydałaby mi się miska. Czosnek, nie znam odmiany. Dostałam po prostu czosnek od mojej mamy. Ta moja mama to jest kochana. I dam go do suszenia w takiej formie, żeby dobrze się wysuszył, ale jednocześnie będę go szybko zużywała. Także może ogórki będą w tym roku, to by się troszeczkę ukisiło. Czosnku nie wyrwałam całego. Czosnek wyrwałam tylko z obrzeży z jednej i z drugiej strony grządki, ponieważ tam chcę wsadzić dyniowate. Jeszcze nie wiem, które, bo takie, które by się może mniej miejsca zajmowały. I zostawiłam połowę czosnku jeszcze na grządce, bo niektóre są jeszcze dosyć małe. I póki on nie żółknie aż tak bardzo, to nie będę się go pozbywała. Tu mamy groszek. Policzmy, ile główek czosnku mam aktualnie. Te małe to może policzę jako jedną. 22 czosnki. I wiecie co? I zapiszę sobie, ile mam. Czosnek. Czosnek. 22 sztuki. Lecimy dalej. Lecimy, a to wszystko leci. Pietruszka. Zważmy pietruszkę. Zerujemy licznik. Mamy na 0 i spróbuję sobie ją tak włożyć, żeby móc ją zważyć.
I pietruszki mam 380 gram. Lubczyk, całe 50 gram. Estragon. Estragon i po estragonie chodzą mrówki, bo właśnie mam tutaj na stole już. 362 gramy. I oregano mamy 212 gram. Teraz moja garstka groszku. Taka cała garstka groszku. Groszek w łupinkach 60 gram. A bez łupinek 22 gramy. Także tak, mamy groszku. 60 gram było przed łuskaniem, a 22 gramy po wyłuskaniu. Straciliśmy 38 gram na tym, żeby wyłuskać sobie groszek. Przebiorę sobie ten szczypior, który jest najzdrowszy, pokroję i zamrożę. Można mrozić szczypiorek, a większość ususzę. Zważymy pierwszy zbiór bobu. Starałam się zebrać te dolne właśnie bobiki, które mam nadzieję urosły na tyle, żeby mogła sobie dzisiaj go pojeść. Pyszna kawka. Zważymy w łuskach. Tutaj nie wiem jak w Polsce, czy też się sprzedaje, słuchajcie, w łuskach bób. Tu w Anglii, w sklepach przeważnie taki świeży bób właśnie sprzedaje się jeszcze w łuskach i dopiero później ludzie sobie łuskają tyle. Także ja nie kupowałam bobu takiego w łuskach. Jeżeli miałam ochotę na bób, a już nie miałam swojego, to kupowałam mrożony. I zawsze mnie to zastanawiało, za co ci ludzie płacą, kupując właśnie bób jeszcze w tych łuskach. Zrobimy sobie wieżę z bobu. Jak się zmieści. Wszystko. Czasami gdzieś mi się chwyciło nie tak jak trzeba. I proszę bardzo, piękna wieża. I mamy 1192 gramy bobu. Zważymy najpierw całe 5 truskawek, które też w szamie po południu, 45 gram. Tu jeszcze Wam nie pokazywałam, wzięłam sobie rozmaryn, 32 gramy i zważymy bób. Ten bób to jest pierwszy zbiór bobu. On nie jest mocno wyrośnięty, jest młodziutki. Po ugotowaniu z niewielką ilością soli i ja daję też troszeczkę cukru, tak dosłownie kilka kryształków cukru. Ten bób możemy jeść razem z łupiną. Jak on będzie bardziej dojrzały, ta łupina będzie twardsza, no to wtedy wyłuskujemy. Ale ta skórka z tych młodziutkich takich bobów, tych pierwszych, których nam się tak mocno chce, nadaje się świetnie do jedzenia i niczym nie przeszkadza. Także po wyłuskaniu, jeszcze tu jest jakaś łuska, mamy 320 gram. 320 gram bobu. Dla przypomnienia, w łupinie to było ponad kilogram, 1192 gramy, a po wyłuskaniu 320 gram. Myślę jednak, że na dwie osoby na przekąskę takiego pierwszego bobu jak najbardziej. Następnym już sobie poczekam, aż dojrzeje. W międzyczasie poobcinałam szczypior, za chwilę przebiorę sobie szczypior, ale chciałam też zważyć cebulę. Jest 0. I pierwsza partia cebuli do zważenia. Taka pierwsza cebula zbierana to jest słabo do przechowywania. I w jednym z shorcie mówiłam Wam, że pokażę Wam, jak przebieram cebulę. Nie chcę jednak przedłużać za bardzo tego filmu. Kroję cebulę w pół plasterki, obsmażam tak leciutko, podduszam. Po przestygnięciu wkładam do woreczka strunowego. Robię takie 4 jakby nacięcia, tak żeby mieć 4 porcje i biorę sobie porcję. Albo kroję w kosteczkę, podduszam na masełku na przykład lub na oliwie, jak kto woli, czy na oleju, czy na smalcu. To już zależy od Waszych preferencji i też mrożę. Mrożę, ponieważ ja pracuję długie godziny i jak przychodzę do domu, robię na świeżo obiad, ale jednak te półskładniki szybko biorę z zamrażarki i wtedy korzystam, nie marnuję czasu na obieranie cebuli, krojenie, duszenie, dodawanie do potrawy, tylko po prostu mam porcję, zamrażarka, fru i już. Trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, to mi się więcej nie zmieści. 1633. I kolejna.
I jeszcze ta. Tutaj już ziemia została. 1547, czyli mamy ponad 2 kg cebuli. I teraz z tej mojej cebuli niech ja sobie wybiorę taką najcięższą, bo może akurat tylko ta cebula będzie do konkursu ogłoszonego przez Dziki. Dziki w ogrodzie, pozdrawiam. I chyba ta będzie taka najcięższa. Kochani, nie zapominajmy, że ogród to także kwiaty, które gdybyśmy tego ogrodu nie mieli, musielibyśmy kupować. A ja tutaj mam przepiękny groszek, który sobie zbiorę do mojego bukietu. Groszek lubi obcinanie, podobno lepiej kwitnie nawet jak się obcina ten groszek. Oprócz tego groszku mam tutaj różę, która wcześniej była zaatakowana przez mszycę. Powiesiłam, spadła, żółtą wstążeczkę, a jednocześnie pryskałam roztworem octu i sody i na razie tej mszycy nie widzę. Także jest różyczka. Może być jeszcze do tego motylek. Jest piękny motylek. Patrzę tylko, czy nie ma żadnych owadów. To sobie obetnę. Co tu jeszcze mogę mieć? Mogę mieć takiego śmierdziuszka. Tu mam takiego żółtego trochę koloru. Co jeszcze? Firletka. Firletka ogrodowa. To, co jest przejrzałe, sobie wyrwę. Może jeszcze jedną różyczkę, bo coś tu się pokłada. O, taka piękna. Tu jedna jest przejrzała, to ją wytniemy. Taki piękny czosnek ogrodowy, jako taka bomba. I do tego potrzebuję trochę liści. A liście wezmę ze szparagów. W ten sposób mam przepiękny bukiet na stół z mojego ogródka, za które pewnie też bym dała kilkanaście złotych. A ja mogłam sobie go zrobić właśnie z moich kwiatów, także to też mnie cieszy. Także w dzisiejszym odcinku widzieliście moje zbiory na początku czerwca, moje kwiatuszki na początku czerwca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcje, za lajki, za komentarze. Zapraszam nowe osoby do subskrypcji kanału i do spotkania w następnym tygodniu. Miłego dnia. Pa, pa!